To co? Chcesz jeszcze trochę? Nie. Chodź. Poczytam ci trochę, dobra? Dziś w odcinku kobieta samotnie wychowująca dziecko z porażeniem mózgowym szuka pomocy. Potrzebuję na leki dla Grzesia. Naprawdę tego potrzebuję. Klientka Lombardu płaci fałszywymi pieniędzmi. Ale ja nie wiem, skąd to się wzięło. Ja nigdy w życiu nic nie ukradłam. Karol, ja pani wierzę. Ja też bym wierzył, gdyby nie to. Kolejny akt Hofera zostaje sprzedany. A jakiś dzień dobry? Żaden dobry. Ale to jak to, panie Hofer, to pan nie chce, żeby te obrazy się sprzedawały? Wiecie, co ona zrobiła, gdy się dowiedziała, że sprzedał się ten drugi obraz? Cześć siostra. Cześć Lolek. Cześć. Roman? A ty nie powinieneś być teraz w pracy? No powinieneś, nie powinieneś. No to Marcin za ciebie ręczy, a ty się urywasz? No jedno jakbyś popracowała tak jak ja, też byś się urwała. Niech załatwi coś lżejszego. I co jeszcze? Może gwiazdkę z nieba? Każdy by chciał lżej, nie? Benia, daj na obiad. Nie dam. Pracujesz, zarabiasz, masz swoje. Mam duże koszta uzyskania przychodu. Poza tym wydaję na dom, na matulę. Dzień dobry. To jak? Dasz czy nie? Chciałbym zostawić telefon. No. To jak pan zastawi, to może wspomoże pan troszeczkę. Dobra, masz. Kup sobie Kinola i spadaj. Dzięki, siostra. A, Matula kazała cię pozdrowić. Mówiła, że za rzadko do domu przyjeżdżasz. Za rzadko to ty pracujesz. Przekażę mamie. Ciao! Roman i tak ostatnio się uspokoił. Naprawdę, bywało z nim dużo trudniej. Bał się Marcina i dobrze, no ale ciągle jeszcze kombinował. Dziękuję. No widzisz, nie było tak strasznie. Mają tu ładny podjazd. No, zaraz pójdziemy, dostaniemy pieniążki na leki, a potem do domku na obiadek. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym możemy pani pomóc? Chciałam zostawić blender. Oczywiście. No, może nie jest to jakiś topowy model, ale coś tam jest wart. Działa. Działa, oczywiście. Ja potrzebuję na leki dla Grzesia. Naprawdę tego potrzebuję. Zmroziło mnie. Nie dość, że kobieta miała chore dziecko, wymagające wielkiego poświęcenia, to jeszcze musiała zastawić tak tanią rzecz, żeby mieć na leki. Jak pani sobie radzi? Ciężko. Grzesiu ma porażenie mózgowe. Mąż zostawił mnie z niczym. Nie chciał wychowywać Grzesia. Trafiłam do domu samotnej matki. To straszne. Dostałam mieszkanie socjalne, ale puste. A rehabilitacja Grzesia kosztuje i sprzęty do niej też. Czy zwykłe AGD? I pani tak wszystko sama? Sama. Wózek dostaliśmy, ale dla odmiany pralka się popsuła, a naprawa kosztuje. Ale pracuje pani? No skąd? Opieka na cały etat. Mam zasiłek pielęgnacyjny i zwykły, ale ile tego jest? No nie za wiele. No nie. Ale zgłosiła się do nas taka fundacja i chce dla nas zebrać parę groszy. Właśnie, Lolek, to ile pani możemy dać za ten blender? A, tak. To będzie 50 złotych. Może 75? Wie pani co? 60 złotych to jest maks. Bardzo przepraszam. To ja przepraszam. Najważniejsze, że wystarczy na leki. Bierzemy. To poproszę pani dowód osobisty i spiszemy umowę. Tak.
Głupio mi było targować się z klientką, tym bardziej w takiej sytuacji i to na oczach jej chorego dziecka. No ale co zrobić? Ja musiałem pilnować naszych interesów. Dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia. Do widzenia i powodzenia. Ależ ona ma ciężko. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, macie może jeszcze ten akt Kajetana Hofera? Tak, proszę. A tu jest. Kapitalny. Ile? Proszę pana, 2400. Sporo. No sporo, ale wart swojej ceny. Autor jeszcze nieznany. 1800? Wie pan co? Teraz pan zapłaci 2400, przyjdzie rozgłos i na Hoferze zrobi pan naprawdę dobre pieniądze. Myśli pan? Ostatni jego akt, który sprzedaliśmy klientowi, bardzo się podobał. Co, nie Benia? Naprawdę cieszyłem się, że coraz lepiej szło mi z tymi obrazami. Nie dosyć, że robiłem to, co kochałem, no to jeszcze do tego Lombard i Hofer na tym zyskiwali. Tylko Benie szlak trafiał. Proszę pana, tak jak mówiłem, artysta ustala cenę, my narzucamy marżę. Proszę, oby się opłacało. Dziękuję. Proszę. Na pewno się opłaci. Jako inwestycja na pewno. Oby. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, panie Hofer. A, dzień dobry, pani Hanno. Tak, dzwonię, żeby powiedzieć, że obraz się sprzedał. Tak, za 2400. Tak, serio. No, cieszę się, że się pani cieszy. Tak, pieniądze są do odebrania w Lombardzie. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mógłby mi ktoś pomóc? Tak, już. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dzień dobry jeszcze raz. A co pani dla nas ma? A drukareczkę chciałam zastawić. Laserowa. Całkiem niezły model. A czemu pani zostawia? Wie pani, ja ją kiedyś kupiłam dla wnuka. On tam jakieś prezentacje drukował do szkoły, ale teraz już ostatnio bardzo rzadko do mnie przychodzi. Nie drukuje nic, to co będzie leżało. No, tak to już jest. No, dzieciaki teraz to wszystko mają na ekranach, to już nic nie drukują. Dobrze. To możemy pani za nią dać 600 zł. No, świetna cena. Ja tam nie lubię się targować. A pieniążki jakieś zawsze będą dla wnuka już na prezent. No jak to? To wnuk pani nie odwiedza, a jeszcze będzie od pani prezenty dostawał? No nie odwiedza, no ale wnukiem będzie przecież do końca życia już moim, tak? A tak to przynajmniej przyjdzie po jakiś prezent sobie do mnie, porozmawia sobie z babcią. No tak, to jest jakaś metoda. To poproszę pani dowód osobisty i wypiszę umowę. Dobrze. Bezwarunkowa miłość babci do wnuczka była naprawdę piękna. Lepiej, żeby chłopak zrozumiał, że należy spędzać jak najwięcej czasu z dziadkami. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Magdo. Zapomniałam, że pan dzisiaj przyjdzie. Tak, mam nadzieję, że ma pani czas. Oczywiście, proszę bardzo. Proszę, Grzesiu, zobacz, to jest ten pan z fundacji. Pomoże nam z pieniążkami. Cześć, Grzesiek, i nie tylko. Trzymaj, mały prezent od fundacji. Proszę bardzo. No może się pan czegoś napije? A mnie wystarczy mała kawa. Dobrze. Ale ważniejsze jest to, co mamy do obgadania. I to dobrego. Proszę bardzo, tylko cukier się skończył. Spokojnie. Pani Magdo, ja już działam z tym, o czym ostatnio rozmawialiśmy. Tak szybko? Pewnie. Co do zbiórki, to finalizujemy formalności urzędowe. No i mamy wstępne umowy ze sponsorami. Widzisz, Grzesiu, dobrzy ludzie nam pomogą. O, Grzesiek, to znak, że jesteś w dobrych rękach. Trzymaj. O, super hipcio. Pani Magdo, najważniejsza kwestia.
Musi pani określić, czego pani potrzebuje. No, nie wiem, co łaska. Pieniądze się przydadzą. Ale może pani liczyć zarówno na pieniądze, jak i na sprzęt RTV, AGD. Czego pani potrzeba? No to pralka na pewno, bo moja się zepsuła, a przy Grzesiu to tyle prania. Pani Magdo, pani jest za skromna. Pani świętą powinna być. Przesadza pan. Za to, co pani robi, dostanie pani pralkę i nie tylko. Ludzie już przekazują nam pierwsze sprzęty i datki. Naprawdę? Naprawdę, dlatego musimy zrobić listę. Nie z chciwości, tylko dlatego, żeby jak najlepiej trafić w pani potrzeby. Dlatego proszę mówić szczerze i bez skromności, dobrze? No, muszę się zastanowić. Dobrze. Czemu żeście jej powiedzieli? A jakiś dzień dobry? Żaden dobry. Dobrego dnia to ja już długo nie zobaczę. No ale panie Hofer, co się stało? Sprzedaliśmy pana kolejny obraz. Ja chciałem namalować tylko kolejny akt. No, to namalowałeś kilka aktów. Coś w tym złego? No pewnie. Gdy tylko Hanka dowiedziała się, że ten drugi obraz się sprzedał, kazała namalować mi trzeci. No ale to jak to, panie Hofer, to pan nie chce, żeby te obrazy się sprzedawały? Wiecie, co ona zrobiła, gdy się dowiedziała, że sprzedał się ten drugi obraz? Rozebrała się. No, to chyba powinieneś się cieszyć, nie? O, ja dla niej jestem maszyna, nie artysta. Ja... No, bo ile ja mam namalować takich samych aktów? Tak mam się wyrażać? Artystycznie? Produkując? Tobie to zawsze coś nie pasuje. Od tej chwili zabraniam wam rozmawiać z Hanką o obrazach. No dobrze, panie Hofer, ale co ja mam zrobić, jak ona odbierze pana telefon? To macie udawać, że dzwoniliście do ciotki z Ameryki, cholera jasna. Ja zwariuję z tą kobietą. Hofer chyba zapomniał, że po raz pierwszy w życiu miał z tego także pieniądze. Powinien się nauczyć łączyć zarabianie pieniędzy z ambicjami artystycznymi. Mógłby po pierwsze zacząć od tego, żeby upomnieć się o pieniądze za obraz, no, ale najwidoczniej był w takich nerwach, że zapomniał. Potrzebuje pani pralki, a także piekarnik i mikrofale, prawda? No tak, ale więcej to już naprawdę nic nie potrzeba. A telewizor? Każdy potrzebuje. No, wieża hi-fi, muzyka leczy. To udowodnione naukowo. Laptop, przecież pani musi mieć kontakt ze światem. A jak pójdzie pani na studia, teraz są takie kursy online. Naprawdę możemy to wszystko dostać? Pewnie trzeba mierzyć wysoko. Pani Magdo, musimy jeszcze tylko podpisać umowę i kilka aneksów. A te puste kratki na sumę pieniędzy i listę rzeczy? No to musi pani podpisać in blanco, inaczej nie zaczniemy legalnie zbiórki. Pani Magdo, to zrobimy tak. To już są zebrane, tylko to jest tajemnica. Gdyby fiskus się o tym dowiedział, to szkoda gadać. To jak, pani Magdo? Skoro pan już działa, gdzie mam podpisać? Tutaj i tutaj. No i pięknie. Witamy oficjalnie w Fundacji Hipcio. Dziękuję. Nie musi pani, naprawdę. Aha, pani Magdo, ale może pani pomóc. Proszę zostawić te ulotki w kilku miejscach, dobrze? Dobrze, to oczywiście rozdam, gdzie będę mogła. Tylko niech pani zaznaczy, że jakiekolwiek datki, dary muszą przejść przez fundację. Niech pani niczego nie przyjmuje, bo jak wpadnie kontrola, to po co ryzykować, prawda? Rozumiem. Oczywiście. Widzisz, Grzesiu? Wykupimy blender. Aha, poproszę jeszcze tylko o kilka zdjęć. To będzie do kampanii, dobra? I uśmiech. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszłam po mój blender. Tak szybko?
Mówiłam o tym panu z fundacji, on już zaczął nam pomagać. Dostałam zaliczkę. No to cudownie, dobrze, że pani tak trafiła. Proszę bardzo, nawet nie zdążyliśmy schować. 60 zł, nie weźmiemy prowizji. Dziękuję. A, mam prośbę. Pewnie zbiórki nie możecie zorganizować, ale może mogłabym zostawić ulotki. Pewnie, pewnie. Ludzie na pewno chętnie pomogą. O. Dziękuję bardzo. Tylko proszę mówić, żeby wpłacali na fundację. Wie pani, ja nie chcę mieć kłopotów. A, rozumiem, biurokracja, te sprawy. No tak, teraz to jest okropna sprawa. To nie powinno być tak, żeby człowiek musiał bać się dobroczynności. Dobrze, że chociaż rozdając ulotki mogliśmy pomóc tej cudownej kobiecie. Przepraszam, to pani jest tą dzielną kobietą? Słucham? No, z ulotki. No jeżeli ktoś tu jest dzielny, to tylko on. A, wie pani co, nie będzie pani taka skromna. Może pieniędzy nie mam za wiele, ale chciałabym pani pomóc, więc może toster by pani chciała. Widzi pani? Ulotki już działają. Dziękuję bardzo, ale Grzesiu ma kłopoty z przełykaniem i dlatego ten blender taki ważny. Ale wie pani co, tosty pani lubi, prawda? No pewnie. Wie pani co, no, w sumie pani też coś innego od życia należy, tak? No, może ja pobiegnę do domu i przyniosę ten toster. Nie, to tylko przez fundację. Albo mogę zostawić i pani sobie wtedy odbierze. Pani się boi, że będzie miała problemy z rozliczaniem darowizny, ale tutaj na ulotce jest adres fundacji. Proszę tam wysłać toster. Właśnie, na pewno do mnie trafi. Bardzo dziękuję. W imieniu swoim i Grzesia. W każdym razie uważam, że pani pomoc naprawdę należy się jak mało komu. W każdym razie miłego wieczoru życzę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ta klientka może była troszkę natarczywa, ale widać było, że naprawdę chciała pomóc. Cieszyłam się, że ulotki już działały i mieliśmy jakiś wkład w zbiórkę. Opowiadaj, co tam u ciebie. Wiesz co? Przyszła dzisiaj do nas taka pani blender zostawić i miała synka niepełnosprawnego, Grzesia. Biedny chłopak. Chodzić nie może, mówić nie może. No to kiepsko. Kiepsko. Ja bym chyba nie dała tak rady. No ale po co o tym gadać? Bo to ważne sprawy są. Ja nie chcę o tym rozmawiać. Jeszcze się coś zapeszy i... Co za peszy? Oj, przestań. No dobrze, powiedz lepiej, co u ciebie. Co może być u mnie? Nogę znaleźliśmy. Co? Jaką nogę? Normalną, no, ludzką. Marcin, czy ty zawsze musisz mówić o takich okropieństwach? No, Peniuś, no ale przecież sama zaczęłaś mówić o pracy, no, a moja tak właśnie wygląda. No nieważne. Ślicznie wyglądasz. Ty to potrafisz temat zmienić. Znasz mnie. Nie lubię gadać. Wolę działać. Przepraszam. To z pracy. Halo? No? Dobra, jadę. Nara. No nie mów mi, że teraz wyjdziesz. Porwanie mamy. Nie masz dla nas chwili czasu. Co to za robota jest? Trudna. Pa. Wiedziałam, w co się pakuje, wiążąc się z Marcinem. Przestępcy nie uznają urzędowych godzin pracy. Ale było mi przykro, że kolejny wspólny wieczór poszedł na straty. To zaczynało być frustrujące. Następnego dnia w Lombardzie zjawiła się partnerka i menadżerka Hofera, przynosząc kolejny obraz na sprzedaż. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Haniu. Co pani dla nas przyniosła? Tadam. No, ale już to mieliśmy. Ale się sprzedało. No dobrze, ale to jest reprodukcja? Oryginał, drugi. Tamten pan sprzedał, niech pan sprzeda teraz ten, tylko drożej. No ja rozumiem, pani Haniu, ale ja bym wolał coś świeżego. Ale po co, skoro to się sprzedaje?
No tak, się sprzedaje, ale... na przykład taki Van Gogh. To on był wielki właśnie dlatego, że ciągle malował coś nowego, więc... No i umarł w biedzie. 3000. Nie byłem pewny, czy Hanka była najlepszą agentką. Pieniądze były ważne, ale ona miała promować sztukę Hofera, jego przekazy, idee, a ona go sprzedawała jak boczek w mięsnym, bo smaczny. No i dobrze. Tutaj jest umowa, 150 zł. Proszę bardzo. I mamy jeszcze taką prośbę. Wspieramy zbiórkę pieniędzy dla samotnej matki z dzieckiem z porażeniem mózgowym. Kobieta potrzebuje praktycznie wszystkiego. I ona jedna niestety. Janek. Ja to rozumiem, ale znamy ją osobiście. Będzie wdzięczna za każdą złotówkę. Należy jej się trochę serca. No dobrze, przemyślimy. Pewnie. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Macie może jakiś wózek? Wózek? No tak. Po co? Na pace mam jeszcze pralkę i kuchenkę. Ten facet przyniósł ze sobą pół sklepu, podszedł do interesu hurtowo. Takie sytuacje zawsze budzą mój niepokój. Toster, suszarka, lokówka. Długo to jeszcze potrwa, spieszy mi się. Już. Lolek, ile za opiekacz? 50 zł. Może pan powiedzieć, skąd pan to wszystko ma? A chyba nie muszę się tłumaczyć. No niby nie, ale zazwyczaj ludzie tutaj nie przynoszą tyle sprzętu, dlatego tu przychodzą. To na pewno jest pańskie? Właściwie to nie, ale to nic nie zmienia. Właściwie, proszę pana, to zmienia wszystko. My tego nie możemy przyjąć. Nie, więc spokojnie, to ojciec miał komis osiedlowy i nie ma już siły, rozwiązuje biznes, odchodzi na emeryturę. Trochę szkoda. Z tego, co widzę, to biznes się kręcił. A wie pan, teraz to w internecie się handluje, a ojciec ledwo umie włączyć telewizor. Niech odpoczywa, ja mu pomagam. O, proszę, mam dokument prowadzenia działalności z KRS. Możecie sprawdzić. No dobra, niech będzie. Ile tam wyszło? Wychodzi 980. O, i pięknie. Tyle rzeczy. Może mógłby się pan dołączyć do zbiórki? Widziałem już. Jak tylko rozliczę się z firmą ojca, to na pewno wysupłam jakiś grosz. Takim ludziom to bardziej potrzebna jest kasa niż kolejna kuchenka. A mi klient wyglądał na porządnego faceta. Pomagał swojemu ojcu, zainteresował się wsparciem dla pani Kwiecińskiej. Widać było, że los drugiego człowieka nie był mu obojętny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przyszłam wykupić małą drukarkę. Wnuk będzie jednak jej używał. Oczywiście. Lolek, przyniesiesz? Tak, oczywiście. To jakieś pieniążki. Tak. To będzie tak. 12,40 za składowanie i 600 zł zestawu. Proszę bardzo. To? Rozpieszcza pani tego małego niewdzięcznika. Nie, to dobry chłopak jest, tylko że on jest w trudnym wieku teraz, wie pani. Lolek, wydasz resztę? Tak, pewnie. A ja tutaj panią poproszę o podpis. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo. Ta 50 jest fałszywa. Byłem w szoku. Spokojna starsza pani, opowiadająca o swoim wnuczku, płacąca fałszywymi pieniędzmi. No, nie sądziłem, że w tej pracy mogło mnie jeszcze coś zdziwić. Czy pani rozumie, że płacenie fałszywymi pieniędzmi to jest przestępstwo? Ale ja nie wiem, skąd to się wzięło. Ja nigdy w życiu nic nie ukradłam. Karol, ja pani wierzę. No ja też bym wierzył, gdyby nie to. To weźcie sobie już tą drukarkę, ja już nie chcę z tym mieć nic wspólnego. No, czy ty naprawdę uważasz, że pani wydrukowała te pieniądze? No pewnie gdzieś jej wydali i nie zauważyła. No dobrze. Pani rozumie, że ja powinienem to zgłosić na policję? Tylko nie chce pani robić kłopotów. Dziękuję bardzo. To co ja mam teraz zrobić? Nie możemy pani wydać drukarki bez wykupu. Po pierwsze,
to pani weźmie tę fałszywą 50 i pójdzie pani i zgłosi to na policję. Potem pani może wrócić i wykupić drukarkę. Na policję? Ale ja nigdy w życiu nie byłam na policji. A jak mnie zatrzymają? Spokojnie, nikt pani nie zatrzyma. Pani powie, że taką 50 pani dostała. Tylko proszę nie próbować nią płacić, okej? Okej, dobrze, no pójdę na tą policję. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Ktoś chciał wepchnąć starszą panią na niezłą minę. Strach się bać, co by się stało, gdyby próbowała zapłacić tym banknotem gdzieś indziej. No, dobrze, że trafiła akurat na nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś nie tak z telefonem? Nie no, z telefonem wszystko w porządku, ale ten mój mąż... Co, nie podoba mu się? Nie no, podoba się, ale wie pani co, przy ten telefon umówił się z kolegami i wszystko przepił. A mówi, że zgubił. No to w sumie chyba lepiej by było, gdyby naprawdę zgubił telefon. No nie sądzę, wie pan co. Zresztą to zwykły pijak jest. Wisiorek muszę zastawić. A, to mój toster. Co on tu robi? Pani toster? No tak, jestem pewna. Może podobny. No jak podobny? Dostałam go od kuzyna, szwagra zięcia, od Nowaków, na chrzciny małego. Wie pani co, no, walnęłam nim mojego starego w głowę. No, nóżka odpadła, no sama pani zobaczy, tak? No nie wierzę. Przekazałam go tej kobiecie, żeby jej pomóc, co ma chore dziecko. Zaraz. Ale kiedy? No, kilka dni temu to było i no nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Ja sobie od ust odejmuję, żeby komuś pomóc. A ona zostawia ten toster, tak? Ostatni raz kiedykolwiek komuś pomagam. Nie, proszę pani, spokojnie, to nie pani Kwiecińska go zostawiła. No to kto? Jeżeli to naprawdę był toster klientki, no to mieliśmy do czynienia z jakąś dziwną sprawą. Musieliśmy zadzwonić do klienta, który nam sprzedał ten toster i dowiedzieć się, skąd go miał. Czekaj, chyba źle wpisałem. Jeszcze raz. Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru. To jest lewy numer. Coś czułem, że ten facet był podejrzany. Powinniśmy sprawdzić tę firmę jego ojca, z której wziął te przedmioty. No i musiałem iść do tej pani z chorym dzieckiem, żeby dopytać się o jej współpracę z fundacją. Lolek! Lolek! Tak? Nie drukuje się. Skończyły nam się egzemplarze umów. A, słuchaj, może podłączymy te na chwilę. No kilka druczków to się nikt nie dowie. No dobra, nie powinniśmy, ale trochę nie mamy wyboru. A jutro zlecę naprawę tej firmowej. Daj papiery. Masz i to. Włączysz mi od razu? No, spróbuję. Dobra. To powinno działać, a ja w międzyczasie polecę do tej kobiety z chorym dzieckiem. Pogadać z nią, okej? Dobra. Chciałem telefon. Lolek! Lolek! Benia, no przecież mówię ci, nie mam czasu. Patrz! To się samo wydrukowało. Z pamięci. Starsza pani chyba jednak wiedziała, co robi. Cholera. Pokaż mi to. Starsza pani albo wnuczek wcale nie jest taki święty, spójrz. Kolejny plik do druku. Krzysztof Kowalik, wypracowanie. Zlecone minutę po tym. I co z tym zrobimy? Dobra, nie wiem, po kolei. To musi poczekać, musi przyjechać policja, tak? A w międzyczasie ja pojadę do tej biednej kobiety pogadać o tamtym facecie. Nie boisz się zostać sama? Nie no, co ty. Drugi raz nie dam się nabrać. Marcin już mnie przeszkolił. Doskonale. No to poradzisz sobie, nie? Musiałem zacząć od ważniejszej sprawy. Starsza pani raczej była niewinna, a naszej klientce ktoś próbował zrobić prawdziwą krzywdę. Cześć, baby.
Mam coś dla ciebie. Dziękuję. Nie złość się już. Przepraszam cię za wczorajszy wieczór. Obiecuję, że dzisiaj nikt nam już nie przeszkodzi i spędzimy ten wieczór wspólnie. Tak? A jak znowu kogoś porwał? Zabroniłem porwań na mieście. No skoro tak. Wiesz co, w sumie dobrze, że jesteś, bo mamy tutaj sprawę kryminalną. Benia, ale żeby nie było, sama zaczęłaś. No dobra. Słuchaj, chodzi o drukowanie pieniędzy. Patrz. Kurde. To najprawdopodobniej wnuczek naszej klientki. Dzieciak jeszcze. No ale no nieważne, że dzieci też nie mogą robić takich rzeczy. No ja wiem, ale nie chcemy mu robić kłopotów. No to co mam z nim zrobić? Wiesz co, zadzwoniłam do tej klientki, żeby jutro z nim przyszła do Lombardu. Nie mamy pojęcia, ile tego wydrukował. Chcemy mu zrobić taką pogadankę i miałam nadzieję, że też pomożesz. No jasne. No, Roman, co? Jak to źle się czuje? No jak to umiera? Tak, już jadę. Co się stało? Mama źle się czuje, jedziemy. Fałszywkami musieliśmy się zająć kolejnego dnia. Teraz najważniejsza była moja mama. Miałam nadzieję, że Roman dramatyzował i to nie było nic aż tak poważnego. Oj, widzisz? Z blenderem to inna sprawa. Zaraz będzie mus owocowy. O, a nie te wygniecione widelcem, co? No tak. Proszę bardzo. O, poczekaj. Zobaczę, kto to, dobra? Dzień dobry. Coś się stało? Nie, ja przyszedłem porozmawiać o tej pomocy, którą pani otrzymała z fundacji, tak? Tak, Fundacja Hipcio. Przepraszam, że jestem taki wścibski, ale czy mogłaby pani powiedzieć, ile pani otrzymała? 300 zł. Ale będzie tego więcej, tylko musimy trochę zaczekać. Nie wydaje mi się, żeby pani jeszcze otrzymała dużo pieniędzy. Dlaczego? Jak się nazywał ten facet od fundacji? Milewski? Nie, Wardecki. A wyglądał tak? Tak. No to wydaje mi się, że musimy poważnie porozmawiać. No to proszę, niech pan wejdzie. Mamo? Mamo? Cześć, Beniu. Odwiedziłaś starą matkę. Roman zadzwonił, że coś się dzieje, no to przyjechałam. Umieram. No ale jak ty umierasz? Co się stało? No tak źle się czuję, a ty gdzieś tam latasz po świecie zamiast zająć się matką. Cześć, szwagier. Jednak jesteście. No to super. Bo sam raz przygotowany jestem. Romek, no! No co, kiedyś trzeba się napić. Nie piję, prowadzę. No ale tobie to chyba wolno, nie? Nie. Nikomu nie wolno. Coś ciebie za szwagier. Ciągle tylko straszysz. Lekarza. Wezwijcie lekarza. Albo księdza lepiej od razu. Mamo! Umieram. Benia, pozwól na chwilę. Beniu, przecież ty ściema, nie widzisz tego? Marcin, moja mama jest chora. Wezwiemy lekarza i zostajemy tutaj. Co, szwagier? Skoro jednak zostajesz, to może jedna. Po maluchu? Marcin naprawdę mnie wkurzył. Jak on ma wezwanie, to wychodzi bez słowa i nie wraca. A jak moja mama gorzej się czuje, to twierdzi, że to ściema. Czyli oprócz tej przedpłaty nie dostała pani żadnych pieniędzy, a ten facet nie odbiera telefonu, tak? Tak, ale zbiórka w internecie jeszcze trwa. Dzwonię na policję. Ale wtedy ja nic nie dostanę. I tak pani nic nie dostanie. Dlaczego? Bo te dary są w Lombardzie. Została pani oszukana. Dawno nie czułem się tak podle jak w tamtym momencie. No ale ktoś musiał przekazać tej pani informację.
Dobrze, że przynajmniej wykryliśmy ten przekręt. Następnego dnia Bernadetta wraz z Marcinem i Romanem wychodzili do pracy. Nie podobało się to mamie Bernadety, która nie chciała zostać sama w domu. Źle się czuję. Ale kogo to obchodzi, że tu matka umrze sama? Mamo, był lekarz, powiedział, że jesteś zdrowa i to wszystko jest psychosomatyczne. Ja naprawdę muszę już jechać do pracy. Ja nie muszę. Zostaję z mamą. Do roboty! Zamieszkajcie tutaj. Gdzie wam będzie lepiej? Poddasze wolne. Wyremontujecie, pola dokupicie. Mamo... No, a jak Romek się wyniesie i sama zostanę? Ta, wyniesie. Od razu pod most mnie wyrzućcie. Nie ma mowy. Ja tu gospodarz jestem. Tak, taki z ciebie gospodarz. Halo, no? Co tam? No dobra, jadę. Nara. Benia, musimy lecieć. Jakiś trefny towar znaleźli. A co ja do tego mam? Bo tu u was w Lombardzie. Naprawdę? Jedziemy. Mamo, naprawdę muszę już iść, ale obiecuję ci, że wrócę wieczorem. Zbieraj się, jedziesz z nami. Do widzenia. Mama po prostu bała się zostać sama i dlatego dramatyzowała. Ale musieliśmy jechać. No, zwłaszcza, że sprawa dotyczyła naszego Lombardu. Siema. Cześć. Jak, Litka, macie coś więcej oprócz tego, co mi mówiłaś przez telefon? Tak, sprawdziliśmy. Jesteśmy pewni, że ta zbiórka nie jest nigdzie oficjalnie zarejestrowana. Podobnie jak fundacja to ściema. No dobra, jakieś dane tego gościa? Fałszywe. Wczoraj jak byłem u pani Kwiecińskiej, to dowiedziałem się, że tam też użył fałszywych dokumentów. To jak go teraz znajdziemy? No musiał to czymś przywieźć, prawda? Rzeczywiście, przyjechał pick-upem. No to pokaż monitoring, sprawdzamy blachy. A jak pożyczył to auto? Wiesz, no, zawsze to jakiś trop. Na szczęście facet zebrał więcej podczas tej lewej zbiórki niż się spodziewał. I to go zdradziło. Gdyby nie przyjechał autem, no to nie wiem, ile by zajęły poszukiwania. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak jak pani prosiła, jesteśmy. Bardzo dobrze. Krzysiek, tak? No dobrze, Krzysiek, to może powiesz, co to jest, bo znaleźliśmy to w twojej drukarce. To są banknoty do gry, bo nasze się podarły. Do gry. Wiemy, że taki jeden wsadziłeś do portfela twojej babci. Czy ty wiesz, że ona mogła za to pójść do więzienia i że ty też możesz iść do więzienia? Dałem babci tylko 2. To 50 i kiedyś 10. To dla zabawy. To jest poważne przestępstwo, więc nie kręć, że dla zabawy, bo zadzwonimy po policję. Chciałem sprawdzić, czy się da nimi zapłacić. Mam małe kieszonkowe i nie chcę do więzienia. Już, on na pewno zrozumiał. Też tak myślę. Ale wiesz o tym, Krzysiu, że tacie i tak będę musiała o tym powiedzieć? Nie do taty, proszę babciu. A kim jest tata? No syn jest wojskowym. Ojej, to proszę, tylko nie za ostro. Nie, spokojnie, syn dobrze wie, jak ustawiać ludzi do pionu. A ty masz już tak nie robić, rozumiemy się? Policja i tak już o tym wie. Zrobił mi coś? Pan policjant jest miły, nic ci nie zrobi. Odwiedzi cię i porozmawia z tobą. Ale ja już tego nie zrobię. Nigdy. No i tak ma być. Pieniądze się zarabia, a nie drukuje. Naucz się tego. Mogła być z tego naprawdę wielka afera, ale na szczęście udało nam się rozwiązać tę sprawę inaczej. Marcin jeszcze potem odwiedził tego chłopca i troszeczkę go nastraszył. Mały odebrał cenną lekcję. O, kto wie, może na całe życie. Numery się zgadzają. To na pewno on. Pan Wardecki? Nie, musieli mnie państwo z kimś pomylić. Nie wydaje mi się. Jest pan zatrzymany. Dawaj. To jest jakaś pomyłka. To po co uciekałeś? Przestraszyłem się. Adam Skrzyński. No pod tym nazwiskiem to się jeszcze nie znamy, co? Co ty myślałeś? Że my cię nie znajdziemy po blachach auta?
Jest pan zatrzymany z artykułu 270, 275, 286 i 292 kodeksu karnego. Do niczego się nie przyznaję, nawet nie wiem, co znaczą te numerki. Posługiwanie się lewym dowodem, oszustwo i sprzedawanie cudzych rzeczy. Teraz jasne? Chcę rozmawiać z adwokatem. Jeszcze przyjdzie na to czas. Do tyłu, ręce. O, dzień dobry. Lolek, co tu się stało? Bo nic nie zrozumiałem przez telefon. Dzień dobry, szefie. No, facet urządził lewą zbiórkę charytatywną. No, a to, co zebrał, zostawił u nas. No jak potem ludzie mają brać udział w takich akcjach, jak są tacy oszuści? A co ma powiedzieć ta biedna kobieta? Oj, dobrze, dobrze. Martwmy się o nas, no. No i co teraz będzie? Zabezpieczyliśmy wszystkie sprzęty. Później ktoś od nas się po to zgłosi, ale póki co nie możecie nic sprzedać. Jak to się ktoś po to zgłosi? No, panie Kazimierzu, no sam chce pan to nosić do busa? No ale myśmy za te przedmioty zapłacili gotówką. Wiecie, jakie to będą straty? No, teraz nie może pan nic sprzedać. Teraz to są dowody w sprawie zaplombowane. No i zostały wyłudzone od właścicieli, prawda? Dobrze, w takim razie chcę złożyć powiadomienie o popełnieniu przestępstwa, no. Ten facet nas oszukał, tak, Lolek? Tak jest. Po raz kolejny przekonałem się, w jak trudnej branży działa i jak łatwo wpadkę. Szefie, No. bo my mamy na magazynie taką pralkę i klientka ciągle przedłuża termin wykupu. Już 200 zł zapłaciła, no i ten termin minął i w sumie to już nie musimy... Co nie musimy? No, ona raczej nie przyjdzie po tą pralkę. No i co z tego? I tak sobie pomyślałem, bo pani Kwiecińska powiedziała, że ma zepsutą pralkę, więc tak sobie pomyślałem, że może byśmy mogli jej tę oddać. Lolek, mamy straty, zapomniałeś? I jeszcze chcesz komuś coś dawać? Pralkę można sprzedać i chociaż trochę się odkuć. No ja wiem, panie Kazimierzu, ale my już prawie zarobiliśmy na tej pralce. My ją wykupimy, co, Lolek? No właśnie tak sobie pomyślałem, że my wyłożymy pieniądze, a szef tylko nam pomoże zawieźć, bo nie mamy czym. No dobrze, niech będzie. Ja się też dorzucę. Pomożemy tej kobiecie. Szef to tylko zgrywał takiego twardego biznesmena. Wewnątrz to ciepły i kochany człowiek. Cieszyłam się, że udało nam się go namówić na złożenie się na tę pralkę. Chociaż tak mogliśmy wynagrodzić tej kobiecie ten cały dramat. Ten pan to był bardzo zły człowiek, wiesz. Uśmiechasz się. Zawsze jesteś taki pogodny. Poczekaj chwileczkę. Dobry wieczór. Ja jestem właścicielem Lombardu. A my się znamy. Dobry wieczór. Przywieźliśmy pani pralkę. Ale jak to? Tak po prostu, bo pani potrzebuje, a my akurat mamy jedną wolną. Ale mnie nie stać. Ale nas stać, niech się pani nie przejmuje. To prezent od nas dla pani. Naprawdę? Naprawdę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to proszę, wejdźcie. Chodźmy. Proszę bardzo, wejdźcie. Oj. A ty jesteś Grzesio, tak? Co? No. Pomożemy twojej mamie i tobie też. Widzicie? Dziękuję wam. W następnym odcinku klientka Lombardu nie może zamieszkać w swoim mieszkaniu. To skandal, że nie mam dostępu do własnego mieszkania. Skandalem jest to, że pani naraziła mnie i moją siostrzenicę na śmierć. Słucham? Starzy rockmeni zastawiają gitarę kolegi z zespołu. Dlaczego zastawiliście moją gitarę? I to przed koncertem. Musimy ustalić, czy gitara należy do tego pana. Patrycja dostaje tajemniczą przesyłkę. Co tak nic nie mówisz? Wszystko okej? Co jest grane? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.